Parę dni temu już zaczęli kręcić drugi film 5 koszmarnych nocy. Wciąż czekam na zdjęcia. Teraz jak oglądacie ten film, to Matthew Lillard już jest na planie. Spodziewam się, że nagrywają przede wszystkim retrosy, sceny z lat 80., przed lub w trakcie zabójstw, ale może też właśnie teraz ubierają go w strój Springtrapa. Kto wie. Jeszcze ponad rok do premiery drugiego filmu, więc póki co przypomnijmy sobie ten pierwszy. Największą tajemnicą, której jeszcze jakoś dogłębnie nie omówiłem, to Golden Freddy. Golden Freddy jest fajny. W grach wygląda inaczej, w książkach wygląda inaczej, no i w filmie też wygląda inaczej. Tutaj Golden jest liderem piątki dzieci i kieruje wydarzeniami z ukrycia. Duchy targują się z człowiekiem, bawią się z żywym dzieckiem i chcą, żeby stała się jedną z nich, a to wszystko jest bardzo dziwne, bo Golden Freddy od początku wie, kim jest morderca, wie, kim jest Garrett. Zajmuje bardzo dziwne miejsce w fabule, o co z nim chodzi i ile możemy się domyśleć z samego pierwszego filmu. Chłopca w blond włosach można ugryźć z wielu różnych stron, ale ja mam dwa fajne tematy, które wydaje mi się, że bardzo nam pomogą zrozumieć jego postać. Po pierwsze, relacja z Abby. Abby nie przyjaźni się z Golden Freddym. Przez chwilę to nawet chciałem powiedzieć, że nigdy go wcześniej nie spotkała, ale byłem w błędzie, bo okazało się, że to chłopiec w blond włosach opowiedział jej o Garretcie. Powiedziała to w filmie. Wie, kim jest, ale go nie zna. Nie boi się go, bo jadą razem do Freddy's, ale nigdy się wcześniej z nim nie bawiła i tego jestem raczej pewien, bo rysunki Abby przedstawiają 4 dzieci. Abby bawi się z 4 animatroników. Nie rozpoznaje też złotego Freddy'ego, a kiedy rysuje pod koniec filmu złego Spring Bonniego, to rysuje 5 dzieci, ale 5 jest Garrett. Jak gdyby w ogóle nie brała Goldena pod uwagę, nie ma go tutaj. To według mnie bardzo ważne. Nie przyjaźnią się. Dlaczego Golden Freddy w ogóle chce zabrać Mike'owi Abby, skoro on się z grupą nie bawi? On z Abby nie będzie miał wiele pożytku, a raczej nie robi tego z dobroci serca dla reszty. Musi mieć w tym jakiś swój własny cel. Popularna teoria mówi, że nie chciał jej zabić, ale chciał stworzyć pułapkę na Williama i wciągnął w to wszystko Schmidtów. Widzimy, że chciał śmierci Aftona. Film jakoś bezpośrednio nie ukazuje jego emocji, ale książkowa adaptacja mówi, że czerpał satysfakcję z jego cierpienia. To był prawie Ultimate Custom Night. Ale to nie znaczy, że wszystko poszło po jego myśli, bo film wyraźnie pokazuje, że on chciał zabić Abby i Mike'a. Oni musieli mocno walczyć, żeby przeżyć, to nie była żadna zmyłka, ani nic takiego. Abby miała nawidzić Ellę. I wydaje mi się, że Golden tego potrzebował do swojej zemsty. Może chciał ją kontrolować tak, jak to robi zresztą, ale jej życie go nie obchodziło. Nie podam wam jakiejś pełnej odpowiedzi, bo w tym filmie to jest tylko tajemnica, ale jestem pewny, że w tą stronę to idzie. Golden chce śmierci Williama, ale Abby też. A teraz wchodzi trochę bardziej szalony temat. Czy słyszeliście o tym, że na rysunku, którym William manipulował dzieci, jest doklejona głowa na 5. dziecko? To strasznie dziwny detal, ale jest. Narysowali cały ten obrazek, a potem dokleili inną głowę na 5. dzieciaka. W ogóle widać, że ktoś inny to narysował. Po co to wszystko? Kto był na tym rysunku wcześniej, skoro Golden Freddy jest na niego naklejony? Według mnie ta dziwna poszlaka to jest klucz do tajemnicy Golden Freddy'ego, bo dużo informacji można z tego wyciągnąć. Po pierwsze, na tym rysunku nie było wcześniej Golden Freddy'ego. Afton wmówił duchom, że jest ich przyjacielem, ale tego jednego zignorował. Dlaczego? Mam na to taki pomysł, takie wyjaśnienie. Uważam, że Golden Freddy się ukrył. William wszedł do pizzerii w strój Spring Bonniego i odkrył, że roboty są nawiedzone, ale tylko 4 duchy się z nim spotkały. Golden przyglądał się całej sytuacji z ukrycia, nie podszedł do Williama i on jeden został zapomniany. William go nie zmanipulował i ten chłopiec dobrze pamięta, co się stało. Zna swojego zabójcę, a William pewnie nie ma żadnego pojęcia, że w pizzerii jest jeszcze jeden duch. Po drugie, ten rysunek służy do manipulacji, a więc głowa Golden Freddy'ego też powinna służyć do manipulacji. Blondyn jest liderem całej grupy i wszyscy mu ufają, ale to dlatego, że chłopiec ich oszukał. Użył manipulacji Aftona i dodał do niej swoje własne kłamstwo. Teraz on tutaj rządzi. On kieruje sprawami. Wydaje mi się, że właśnie o to chodzi w tej naklojonej głowie. Ale po trzecie, bo ten temat ignoruję, skoro to nie jest Golden Freddy, to kim jest ten 5. dzieciak? Kto był tutaj wcześniej narysowany? Drogą eliminacji powinien to być Garrett. Wyobrażam to sobie tak, że kiedy Afton przejął kontrolę nad opuszczoną pizzerią, to przyniósł też tutaj ducha Garretta. Powinno się coś takiego wydarzyć, bo Golden zna historię jego śmierci, musiał się jakoś tego wcześniej dowiedzieć i duch Garretta wszystko by wyjaśnił. Chłopiec był tutaj,
zaprzyjaźnił się z głównymi ofiarami Williama i był 5. zmanipulowanym dzieckiem. Albo 1. Ale teraz nie ma go tutaj. Golden Freddy zmienił rysunek, wcisnął się w jego miejsce, a także w jakiś sposób sprawił, że Garrett zniknął. Uwięził go, może rozerwał jego duszę na kawałki, ale w tym momencie Garrett zaginął, a Golden stoi w jego miejscu. W tym miejscu uważam, że William nie ma o niczym pojęcia, a Golden wciąga w to wszystko pozostałych Schmidtów tylko po to, żeby zabić swojego zabójcę. Wydaje mi się, że taka jest historia z tą jedną naklejoną głową na rysunku Williama. Jeśli teraz wyjdzie drugi film, trzeci film, wyjaśnię tajemnicę Garretta i okaże się, że ona wygląda właśnie tak, jak tutaj to powiedziałem, to nie musicie mi dziękować, zaspoilerowałem wam, nie ma za co. Bardzo podoba mi się cała narracja w tej teorii, bo fajne symbolizmy z tego wychodzą. Golden Freddy nienawidzi Williama, ale staje się do niego podobny. Jest nieczuły, tak jak Afton. Próbuje zabić Abby, tak jak Afton go zabił. Manipuluje innymi duchami przy użyciu tego samego rysunku co Afton. Są duże szanse, że to jest umyślny zabieg. 2 złote animatroniki mają bardzo podobne do siebie charaktery. Pomyślcie też nad tym, że Garrett przyjaźnił się z resztą ofiar, czyli była 4 robotów i 5 Schmidt. Potem Garrett zniknął, pojawiła się Abby, znowu mamy 4 robotów i 5 Schmidt. No i jeżeli ta teoria jest poprawna, to jest fajne podobieństwo. Nie wiem, czy ma to jakieś głębsze znaczenie, bo nie musi mieć. Ale może jest jakiś powód, czemu duchy skierowały się w stronę Schmidtów. Wiedzą coś o Garretcie, ale i tak kierują się do Abby, nie do Mike'a. Nie próbują rozwiązać problemów Mike'a, próbują zakosić mu siostrę. Ale wciąż dużo się może w tej teorii zmienić, bo póki co wiemy tylko tyle, ile pierwszy film nam pokazuje. Wiemy, że duchy są powiązane z Garrettem, ale nie mamy pojęcia, jak ten duch się tam pojawił. Nie wiemy, jak William go zabił, czy też kiedy go zabił. Raczej nie spodziewam się tutaj żadnych eksperymentów na poziomie Sister Location, ale filmy mogą coś zrobić, co nawiąże do narracji FNAF 4. Już pierwszy film dużo takiej narracji wprowadził. Jeśli oglądaliście moją ostatnią teorię o FNAF 4, to w filmach spodziewam się zobaczyć Shatter Victim. W drugim filmie spodziewam się zobaczyć zupełnie nowe dzieci duchy, które też coś wiedzą o Garretcie, bo może w tym kierunku trafiła jego dusza po tym, jak zniknął. Dużo ciekawych rzeczy może tutaj się wydarzyć, więc czekam z niecierpliwością na za rok. Co jak co, dziękuję wam za oglądanie. Ta teoria ma dużo odważnych założeń, ale podoba mi się, bo tworzy pytania, ale też odpowiada na nie wszystkie. Dużo rzeczy wynika po prostu z procesu eliminacji, bo skoro Golden Freddy został naklejony na rysunek, to go tam oryginalnie nie było. Musiał być zapomniany, a na jego miejsce musiał być wcześniej ktoś inny i z kandydatów mam tylko Garretta. Prosta logika. Drugi film jest już w pracach i zdjęcia z planu mogą się pojawić w każdym momencie. Trochę smutne, bo miałem nadzieję, że do tej pory poznamy trochę więcej informacji na temat nowych aktorów do drugiego filmu. Wciąż czekam, aż pojawi się ktokolwiek, o kim będę mógł mówić, że może to jest Henry, może to jest Charlie, może to są ofiary stojów, ale wciąż nic takiego nie dostaliśmy, pozostaje nam czekać. Póki co, zapraszam was do obejrzenia mojej ostatniej teorii na temat gry Into the Pit, a w następnym filmie z kolei opowiem wam o The Bite of 87.